Dzień dobry, kochani. Witam się z Wami w dodatkowym filmiku, nie w naszym standardowym weekendowym vlogu, ale w filmiku, o którym chciałabym opowiedzieć o swoich drutach. Taki filmik już na kanale istnieje. Jest to jeden, może nie z pierwszych, ale na pewno gdzieś tam na początku jest ten filmik, w którym pokazuję Wam swoje druty, chyba nawet szydełka, różne przydasie i tak dalej. Ale kilka z Was pytało mnie, czy mogłabym nagrać kolejny taki filmik, taką jakby aktualizację. Bo oczywiście wszystko się zmienia. Wszystko się zmienia, dokupuje się nowe druty, nowe akcesoria. Preferencje też się zmieniają, przynajmniej zmieniają się u mnie. Na wstępie chciałabym Was bardzo przeprosić za mój taki sauté wygląd, ale właśnie wylazłam spod prysznica już drugi raz dzisiaj, a jest godzina 15:32. Otóż mamy dzisiaj 25 maja i od 2 dni w UK jest gorąco. Jest po prostu lato pełną gębą, a ja w lecie bardzo nie lubię używać make-upu. To jest raz. Dwa. Oczywiście my mamy tydzień wolnego w szkole teraz, więc mam wolne. I jak zawsze, jak mam wolne, zamiast sobie posiedzieć, podziergać, porelaksować się, to ja zaczynam porządki i inne takie. I dzisiaj o 8 rano byłam już u siebie na strychu. Mój strych to jest taki strych. O, to nie jest w ogóle przystosowane. Jest tam kawałek podłogi i tyle. I właściwie tyle. Jest to taka ala graciarnia. Stwierdziłam, że pójdę rano, póki jeszcze nie ma tam gorączki, bo temperatura tam rośnie po prostu niesamowicie. No jak to strych, tak? Jak to strych bez okna z wielką ilością wełny izolacyjnej, ale trzeba było tam posprzątać. Spędziłam tam 2 godziny, wróciłam spocona jak szczur, ale zrobiłam. Mam tam chyba 4 wory śmieci do wywalenia, ale mówię, to już nie dzisiaj. Wzięłam prysznic, posiedziałam i mówię, dobra, przydałoby się ogarnąć ogródek. No i tak, wczoraj wieczorem trochę poplewiłam, ale po całej zimie, bo ja do ogródka w zimie nie wchodzę, właściwie nie wchodzę już od końca lata. Luna, chodź jak chcesz pogadać, nie miałcz, ponieważ ciągle pada, wieje i w ogóle fuj, więc ja tam nie wchodzę. Natomiast jak przychodzi ładna pogoda, no to jest masa roboty. Luna, nie, proszę wejść albo proszę przestać miałkać. No, tak. Wracając do ogródka, wyplewiłam chwasty. No i co? No i dzisiaj postanowiłam posprzątać. Mówię, lećmy za ciosem. Jak sprzątanie, to sprzątanie. 12 godzina, 31 stopni, a ja sobie lecę sprzątać, tak? No i sobie poleciałam, ale wysprzątałam ogród. Mam dwa wory śmieci. Trzeba na skipa pojechać, tak w ogóle z tym wszystkim. Dokończyłam plewienie, wysprzątałam meble ogrodowe. No masakra. Wróciłam ponownie spocona jak szczur. Wzięłam kolejny prysznic, włosy jeszcze mokre, ale bardzo mi to odpowiada, bo dzięki temu jest chłodniej. Ale nie jesteśmy tutaj po to, żeby gadać o jakichś tam pierdołach, czyli o moich perypetiach sprzątania w upały. Mam tutaj dla Was obok siebie Jula, Boże, kota nazywam imieniem dziecka. Luna, nie kombinuj, tu jest statyw. Nie, proszę, na foteliku, tak. Mam tutaj swoje różne etui, w których trzymam druty i nie tylko. I jak my to polecimy? Polecimy po kolei, mniej więcej na koniec zostawię to, czego używamy non-stop praktycznie, tego etui, więc w innych powinny być rzeczy, które używam mniej. I teraz tak, to jest etui od Made by Eja, ja Wam o nim opowiadałam, ono zostało zrobione tak, jak o to prosiłam, jest kieszonka, różne pierdzielniki. Nie będę tu etui mówić jakoś specjalnie, jak chcecie to poszukajcie sobie w moich poprzednich filmach. I tutaj tak, tu mam druty miedziane od Lykke, których w ogóle nie używam, ale mam. Bardzo mi się podobały, jak je kupiłam, często ich używałam, a w końcu przestały mi się podobać. Trzymam tu też druty do warkoczy z Knit Pro Symphony, których nie używam, bo jak robię warkocze, to nie używam drutów do warkoczy. I mam również, czekajcie chwilkę, zobaczcie, młoda wróciła z podwórka i mnie wybiła z rytmu. Ale tak, stanęliśmy
tutaj na tej przegródce. O miedzianych Wam powiedziałam, natomiast tutaj są... Tak, Aleksa, bądź cicho. Tu są druty z firmy Lykke. W każdym razie te różowe. Tak, te zielone też. To są druty z firmy Lykke, to są druty drewniane i jedne są w rozmiarze... Szkoda, że ja nic nie widzę, nie? 3,25 i 3,75. I właśnie dlatego je mam, ponieważ to są ćwiartki. Ja bardzo, bardzo rzadko używam ćwiartek. Te druty kiedyś kupiłam sobie dla wypróbowania i są to całkiem fajne druty. Nie mam im wiele do zarzucenia. Są to druty drewniane, no nic dodać, nic ująć. Są dość ostre, ale wiadomo, no drewno nie będzie nigdy za ostre. Ale ogólnie przerabia się nimi fajnie. Czasem jak potrzebuję takich właśnie ćwiartkowych, co naprawdę bardzo rzadko się zdarza, to je mam. I używam ich też czasem. Podobnie mam druty takie drewniane, nie pamiętam z jakiej serii, nie Symphony i nie Ginger z Knit Pro, które na przykład biorę sobie, gdy gdzieś lecę do bagażu podręcznego i na nich przerabiam sobie w samolocie, tak na wszelki wypadek, gdyby okazało się, że chcą mi druty zabrać. To tych akurat nie byłoby mi szkoda, więc je sobie mam. Dalej, kochani, tutaj w obu tych przegródkach, tu i w tej przeźroczystej, trzymam druty Knit Pro Mindful w rozmiarach takich większych, czyli od 5,5 w górę, ponieważ ja kupiłam sobie cały zestaw krótkich, to jest 10 cm bodajże, zaraz Wam je pokażę. I ja je uwielbiam, ja dokupiłam sobie wszystkie rozmiary, no może nie wszystkie, ale dużo rozmiarów, więc mam mniej więcej od rozmiaru 3 mm do chyba 9. Także jest tego sporo, jednak tych grubasów używam rzadko, więc trzymam je w takim podręcznym też etui, ale używane są zdecydowanie rzadziej. Natomiast w tym cudownym pudełeczku trzymam sobie te mniejsze rozmiary Mandfui. Już Wam pokażę jakieś, czy ja chociaż chwyciłam te same? Nie, oczywiście, że nie. Może teraz chwycę te same. To jest tak jak mówię, wersja 3, 3,5, 4, no 3 machnęłam i wszystkie inne, a ja nie mogę, dobra. Mindfule to jest ta krótsza wersja. One są bodajże 10 cm. Wyglądają tak. Już Wam pokażę tutaj. To są akurat trójeczki. Mają tutaj napisy. Jak widzicie, mam nadzieję, że widzicie, one w ogóle się nie starły, pięknie się trzymają, nic się, to jest jakoś grawerowane chyba z tego co pamiętam, nic się z nimi nie dzieje. Te druty mają też dość ostrą końcóweczkę, dlatego ja ich uwielbiam używać i przez pewien czas pracowałam tylko na nich, ale jednak ponieważ ja jestem popychaczem, to potrafią mnie troszkę poranić, ale tak. Jeśli chodzi o Mindfule, jedne z moich ulubionych drutów są cudownie śliskie, mają ten ostry czubek, który dla osób popychających może być trochę denerwujący, natomiast dla osób, które nie popychają tak non-stop, bo ja dosłownie za każdym oczkiem popycham drut. Próbuję te powstrzymać, ale się nie da, taki mam styl dziergania. Mimo wszystko uwielbiam na nich robić. Bardzo lubiłam przez pewien czas robić właśnie na drutach takich króciutkich. Teraz już jakoś bardziej wolę na dłuższych, takich standardowych. Standardowa długość. Czyli 13, 12, 13 to jest jakoś tak. Natomiast te są cały czas w użyciu, ponieważ ja na tych drutach robię wszystkie rękawy, wszystkie małe obwody, ponieważ ja nie pracuję na Magic Loopie, nie cierpię Magic Loopa i to jest dla mnie cudowne. I teraz tak, bardzo polecam. Naprawdę świetne jakościowo według mnie druty w dobrej cenie. Mam je już bardzo długo, bo ja je kupiłam praktycznie jak one wyszły i nic absolutnie się z nimi nie dzieje. Świetnie mi się na nich pracuje. Bardzo, bardzo je polecam. Jeśli zaś chodzi o żyłki, używam tych zielonych, które były w zestawie Mindful, takich one potrafią się złamać lekko, ale ja wciąż ich używam i one są obrotowe. Są fajne, mi się nic z nimi nie dzieje. No czasem oczywiście mówię, złamię, ale
wciąż jest do użytku, więc jest ok. Nie są to najlepszej jakości żyłki, ale są jedne z takich, powiedzmy, jak mamy złe, średnie i dobre, to te są średnie. Tak mniej więcej. Mam różne żyłki, na przykład ze starej serii, jeszcze takie typowo nylonowe, brązowe i one nie są obrotowe, też ich czasem używam. Mam druty obrotowe takie łososiowe i to są na przykład druty z firmy Lykke, żyłki z firmy Lykke, które pasują do Knit-Pro, są bardzo też przyjemne. Jakie jeszcze tu mam żyłeczki? Chciałabym Wam pokazać. O, tu jest ta. Tutaj są moje ulubione żyłki do Knit-Pro i to są, o jest, i to są żyłki metalowe, takie jakby linki. Bardzo je lubię, one też są obrotowe. I to są, kochani, żyłki z firmy, oczekajcie. Tak, żyłki z firmy Lantern Moon, bo one też pasują właśnie do Knit-Pro, są naprawdę fajne, bardzo je lubię. One nie mają pamięci i tu mam właśnie na takiej długości 40 z drucikami, idealnie mi pasują do małych obwodów. Wiadomo, jeśli ktoś robi bluzki na przykład z węższym, czy sweterki z węziutkimi rękawami, no to Magic Loop albo mini druty. Natomiast, no nie. Ja raczej nie robię wąskich rękawów, a jak już robię, to wciąż nie będę robiła Magic Loopa, tylko ja wtedy używam drucików. Jakich drucików używam? Drucików, które zaraz Wam pokażę. Takich króciutkich, tylko się po nie kopnę do drugiego pokoju, bo oczywiście, że zapomniałam ich wziąć. Jestem z moimi drucikami. I teraz tak, to są, jak widzicie, też druciki Mindful, o tak chyba powinnam pokazać, z firmy Knit-Pro w takim fajnym etui. Ono jest tutaj na magnesik. Otwieramy i mamy coś takiego. Tak to wygląda. W środku natomiast właśnie są te króciutkie druciki. O takie. Tak wyglądają. Są bardzo fajne, bardzo poręczne, bardzo je lubię. Cały czas używam, jak mam mniejszy obwód. Na tym nawet skarpetkę można pierdyknąć, coś mi się wydaje. I tu mam od rozmiaru 2, tak? Tak. 2, 2,5, 3, 3,5. O, trójek nie mam. Ciekawe, gdzie ja je ciepłam. 3,5, 4, 4,5, 5 i 6. Czyli praktycznie wszystko, co mi może być kiedykolwiek potrzebne. W takiej właśnie saszetce, która super się składa. Bardzo mi się podoba to w jaki sposób ona się składa i jest taka malutka. Trzymam ją w szufladzie, bo tak naprawdę przeważnie udaje mi się właśnie wykonać rękawy czy cokolwiek innego na tych standardowych, krótkich mindfulach z dokręcaną żyłką, ale bywa tak, że muszę użyć tych i bardzo się cieszę, że je sobie kupiłam, ale no niestety nie każdy lubi przerabiać na tak krótkich obwodach. Ja osobiście nie jestem jakąś wielką fanką przerabiania w taki sposób, bo jednak ręce się męczą, te druciki są króciutkie, obwód jest malutki, no trzeba tu manewrować. Natomiast jeśli to ma być sam mankiet czy coś, to jestem w stanie sobie to ogarnąć i naprawdę nieraz mi ratowały tyłek, bo ja zdecydowanie wolę zrobić te małe obwody na takich króciutkich drutach niż robić Magic Loopem. Nie cierpię Magic Loopa. Ja wiem, że to powtarzam non-stop, ale taki jest fakt. Także tak, Mindfule z Knit-Pro, naprawdę jedne z moich ulubionych drutów, non-stop ich używam. Może nie do każdego projektu, ale one są w ciągłym użyciu, są dla mnie niezwykle wygodne. No naprawdę. Jestem bardzo, bardzo zadowolona z zakupu, że kupiłam zestaw, dokupiłam sobie te inne rozmiary. Cały czas są w użyciu i właśnie czuję, że nie były to wydane pieniądze i wiecie, leży i się kurzy, bo naprawdę korzystam z tych drutów. Przechodzimy teraz do tego etui. To jest etui z Mooda, też o nim opowiadałam, na druty z żyłkami, z drutami na stałej żyłce. I w tym, kochani, etui chowają się w większości druty Adinowel. Tak, Adinowel, dobrze mówię, czyli te kwadratowe, karbowane. I teraz tak, świetne druty,
Bardzo je lubię, choć coraz rzadziej z nich korzystam. Nie wiem właściwie dlaczego, chociaż no wiem, bo mam inne swoje ulubione i przeważnie po nie sięgam, ale do tego dojdziemy. Natomiast to są świetne druty. Świetne druty. Po pierwsze, mają przekrój kwadratowy. To będzie bardzo ciężko pokazać. O, może w ten sposób. I mają te karbowania, które są też super. Dzięki temu oczka wychodzą fajnie równe. Pomaga to osobom takim jak ja, czyli luźno przerabiającym, żeby te oczka zachowały taką lepszą równość. Nie pomaga to tak jakby w napięciu nitki, ale dzięki temu, że przekrój jest kwadratowy i dodatkowo są te wypustki, to jednak te oczka, przynajmniej w moim wypadku, wychodzą równiejsze. Są leciutkie, one się odbarwiają, przynajmniej mi się zaczęły odbarwiać. To jest bardzo słabo widoczne, ale taki żółtawy nalot mi na nich się zaczął pojawiać. On nie barwi, a nic takiego się nie robi. On jest ledwo widoczny, ale jednak zwróciłam na to jakiś czas temu uwagę. Natomiast to w przerabianiu nie przeszkadza. Żyłki to jest akurat minus tych drutów. To są zwykłe nylonowe żyłki. Ja jestem rozpieszczona żyłkami od firmy Ciaogu, a nawet tymi żyłkami od Lantern Moon. I te no nie są najlepsze, ale też nie należą do najgorszych. Nylon zawsze możemy sobie rozprostować, ponieważ te druty będą nam łapać kształt, ale możemy zanurzyć we wrzątku, gorącej wodzie, chwilę potrzymać i później lekko naprostować. To powinno pomóc. Tu są te druty. Addi ma również druty Unicorn, które też są nie tyle karbowane i w przekroju są standardowe, okrągłe. Ja je gdzieś mam. Chyba tam je mam. Poczekajcie chwilkę. Jestem. Bo tu mam takie etui z drutami, których praktycznie w ogóle nie używam, albo właśnie są to druty. Chociaż nawet tu nie mam tego unicorna. Nie, czyli mam jeszcze inny etui. Pokażę wam, bo są gdzieś na pewno. Ale unicorny te z Addi są bardzo tępe, są niezwykle tępe i nie każdemu może to odpowiadać. A w tym etui szybko wam pokażę. Tu są właśnie te druty Knit Pro, te kolorowe, są Lantern Moony, których nie lubię. Są gingerki. O, gingerki muszę wyciągnąć, ponieważ one nie tu powinny być. To ja od razu wyciągnę. A tu jest jeden gingerek, nie wiem gdzie jest drugi, pewnie złamany. I tak, tu są właśnie Knit Pro, jedne symfonie. Nie wiem jaki to rozmiar, bo z symfonii się całkowicie starło. Lantern Moony też się bardzo ścierają. To są te czarne, mam krótkie, mam dłuższe. Fajne są, fajnie mi się przerabiało na początku, ale później jakoś tak przestało mi się podobać na nich robić. Więc ja mam te druty tutaj, nie sprzedaję ich, nie oddaję, ponieważ to są właśnie takie druty na moje wyjazdy, czyli do samolotu na wszelki wypadek. Gdyby mieli mi zabrać, to mi tego szkoda nie będzie. Więc to jest takie etui, które sobie tam leży na biurku i praktycznie nigdy do niego nie zaglądam. I tak. O, no widzicie, mówię ślepa, unicorny. Są tutaj. Są tutaj, jednak były w moodzie. O, także jak widzicie, one są okrągłe, ale mają taką jakby spiralkę wytłoczoną, właśnie tak jak róg jednorożca. Bo unicorn to jest jednorożec i teraz one są okropnie tępe. I wiem, że wiele z Was jednak woli druty bardziej ostre niż te. Ja już zobaczę, to jest rozmiar, żeby porównać Wam. Boże, co to jest? 5? 5. Też macie problem, żeby odczytać grawery na metalowych drutach srebrnych. Kocham za to Mindfule, bo mają czarny grawer, a tutaj jest jakiś taki srebrny na srebrnym. Dobra, ale to jest 5. I spróbujmy. To jest 5,5. Spróbuję znaleźć piąteczkę. Tak, to będzie to. Średnio widać tą. Nie no, widać. O, tak. Widzicie różnicę? Niech się wyostrzy paskuda. Widać chyba różnicę, prawda?
w ten sposób, tylko siebie zasłonię. Bo na kamerze ciężko to uchwycić, ale o, tutaj dość dobrze widać. I jest zdecydowanie Unicorn grubszy, w sensie ta sama końcówka mniej ostry niż nowelki. Nowelki są zdecydowanie bardziej ostre, ale nie są za ostre. Są takie, jak być powinny. Osobiście dla mnie są idealne, jeśli chodzi o ostrość, bo Mindfule są ciut za ostre, natomiast te są idealne, jak popycham, nic mi się nie dzieje. Kolejnymi drutami, takimi właśnie, to są też piątki, to są Ciao Guret Lace bodajże. I widzicie, one mają tutaj coś takiego. Nie podoba mi się to strasznie, bardzo źle mi się na tym robi, więc tego praktycznie nie używam. Przerobiłam może jedną dzianinę i to chyba nie do końca wymieniłam na inne druty, bo to zaokrąglenie, ja podejrzewam, że tu jest jakiś, nie wiem, no na pewno ktoś coś takiego lubi. Ja osobiście nie, bardzo mi to przeszkadza, źle mi się na tym dzierga, ale same druty są fajne, tylko gdyby one były proste. Porównam Wam tutaj ostrość. One są bardzo zbliżone. O, i teraz może będziecie widzieć, o co mi chodzi z tym zarzuceniem. Tak jak je porównuję obok siebie. Widzicie? Nowelki takie, jaki mają, złapały taki dziwny żółtawy odcień. Ale skupmy się tutaj na końcóweczkach. One są bardzo, bardzo do siebie zbliżone. Ciaogu i Adi Novel. Świetne są te druty. Ja mam je takie dokręcane i na nich robi mi się świetnie. Natomiast to niestety tutaj ten łuk zrobiony absolutnie mi się nie podoba i przeszkadza mi w przerabianiu, więc w ogóle ich nie używam. Natomiast dzięki temu, że je dostałam, bo ja chyba wygrałam je w jakimś, nie wiem czy nie od Paulinki z Włóczkoteki kiedyś dawno, w rozdaniu. Dzięki temu, że spróbowałam, to wiem, że już takich na pewno kupować bym nie kupowała. I jeszcze tutaj mam na żyłce takie druciki. I to są też druty Addi, jedne z nowszych. One się nazywają Mystic. Mają przepiękny kolor. Taki zgaszony, brudny róż. On jest naprawdę piękny. Świetną żyłkę mają. Bardzo miękką, bardzo plastyczną. Świetne są połączenia. Wszystko absolutnie rewelacja. Grubość też jest bardzo fajna. Natomiast ja na nich jeden udział przerobiłam. Są fajne, ale są za tępe. Ale nie tępe w sensie końcówki, ale tępe tutaj. Nie przesuwają mi się te oczka tak szybko, jakbym chciała, tak szybko, jak jestem przyzwyczajona. One mają właśnie taką satynową powłokę. One są przepiękne, ale tak, no nie, jednak nie. Ja kupiłam sobie na próbę, wypróbowałam. Są fajne, na pewno wielu osobom przypadną do gustu. Mi osobiście nie przypadły. Podobają mi się wizualnie, podoba mi się to, jak są wykonane, natomiast nie podoba mi się ta powłoka, którą są pokryte i ona też powoduje ten koszmarny dźwięk. Słyszycie to? To jest straszne. Nie mogę tego zdzierżyć. No, także te nie są używane, były użyte raz do udziergu i tyle. Więcej z nich korzystać nie będę. Lecimy dalej. Dobrze nam idzie. Dobrze nam idzie. A gdzie są moje? Tu są. Dobra. I teraz moje ostatnie opakowanie, to którego używam najczęściej. Jestem zakochana w tym opakowaniu. To jest projekt bodajże 9 od Redesign. Kocham, kocham, kocham. Zaraz coś powylatuje. Tutaj mam żyłki, kieszonka. Tutaj mam żyłki, kieszonka. A tutaj mam druty. I kieszonki są też tutaj. Nawet jeszcze nie wypełnione. To jest genialne etui. I tutaj właśnie są rzeczy, druty, których używam najczęściej. I zacznę może od tych. Ja je mam nawet nieposegregowane, ale o. To są, kochani, Knit Pro Ginger. Drewniane druty. Moje ulubione drewniane. No tak, ulubione drewniane. Co ja tutaj będę ściemniać? Są moimi ulubionymi drewnianymi drutami. Wszystkie mam w wersji krótkiej. Mam tu rozmiary 4,5. Oj, 2 razy mam 4,5. Szalona. No, trzeba będzie oddać komuś. 4,5, 3,5. Mam szóstki. Mam trójki. Czwórki.
No, od 3 tam do, nie mam chyba 5,5. Ale tak, te i właśnie dziesiątki, tak samo jak mam mindfule, te króciutkie, tak samo mam gingerki. Dlaczego gingerki? Bo są cudownymi drewnianymi drutami, a ja niekiedy robię na drutach drewnianych, na przykład gdy mam moher, gdy mam jakąś wyjątkowo śliską włóczkę. Te różnie. Wymiennie używam ich z drutami bambusowymi od Sinit, które też Wam zaraz pokażę. I dlatego chciałam mieć je w wersji krótkiej, ponieważ Sinity mam w wersji standardowej, a te mam w wersji krótkiej właśnie do na przykład przerobienia rękawów i tak dalej, choć robię też na nich całościowe udziergi, jak na przykład czasem mam ochotę sięgnąć po krótsze druty, żeby ręce troszkę mi inaczej pracowały, żeby trochę inne mięśnie zaangażować, to właśnie biorę sobie krótsze druty i tak wymiennie stosuję krótkie, długie. Dzięki temu różne partie mięśni pracują, bo inny jest chwyt, przynajmniej u mnie tak to działa, jest inny chwyt druta, pracują inne mięśnie i tak. Te druciki są po pierwsze piękne, bardzo mi się podobają, po drugie śliskie, ale niezbyt śliskie, świetnie się łączą żyłkami różnymi, tak samo jak mindfule, mają odpowiednią ostrość jak na druty drewniane. Są bardzo przyjemne w odbiorze, są ciepłe, jak to drewno. No uwielbiam je. Bardziej je lubię od Symfonii. Uważam, że one są gładsze od Symfonii, od Knit Pro, ale podejrzewam, że to też jest bardzo indywidualne odczucie. Według mnie gingerki są bardziej śliskie, przyjemniejsze w odbiorze. Też niby jest to samo, ale Symfonie są takie kolorowe. Ja Wam pokażę. W razie jak ktoś nie zna Symfonii, no to jest dość stara seria. Symfonie wyglądają tak. To są takie, czekajcie, kolorowe. Natomiast gingerki wyglądają tak. I te osobiście średnio mi się podobają i uważam, że nie są tak śliskie jak te. Natomiast w tych kolorach mam przewijarkę i nawijarkę. Nie, przewijarkę i parasolkę od Knit Pro, które kupiłam sobie kiedyś tam w ramach prezentu, żeby mieć coś ładnego. I użytecznego oczywiście też. Także tak, to są gingerki, jeśli chodzi o druty drewniane, mój absolutny hit. Uwielbiam. Nie chcę mieć dodatkowego etui tylko na nie, bo używam ich trochę rzadziej niż innych, które zaraz Wam pokażę, więc trzymam je sobie w takiej kubce, właśnie tak jak Wam teraz pokazałam w garści. W moim etui, muszę je teraz schować z powrotem. Tak, wlazły. Trzymam je, czekajcie. W ten sposób. Tu natomiast mamy Sinity. I tak, Sinity, tu chyba nie mam tych, mam Sinity na, ja sobie wszystkie wyciągnę, bo inaczej się nie da. Na stałej żyłce i to są Shirotake. Bambusowe Shirotake, które uwielbiam. Uwielbiam, ale one chyba są tylko na stałej żyłce, ponieważ dokręcane są koshitsu. One są troszkę inne. Te są bardziej giętkie. Nie, będzie widać. Widzicie? One są bardzo giętkie, mi się cudownie na nich pracuje i podejrzewam, że dokupię sobie, bo to są 3 mm i chyba dokupię sobie może 3,5 i 4 i 4,5, bo takich rozmiarów używam najczęściej. Żyłka jest jak to żyłka, no nie jest zła, nylonik, nie? Nylonik. Ale są ok, są naprawdę ok. Bardzo dobrze mi się na nich robi. To były właściwie chyba pierwsze druty Sinita, też chyba dostałam wtedy od Paulinki albo od kogoś innego, nie pamiętam, które wypróbowałam i od razu zakupiłam sobie zestaw, z tym, że ten malutki zestaw, tam są 4 pary drutów właśnie w takich idealnych dla mnie rozmiarach, ale to były właśnie koshitsu, natomiast to są Shirotake i te strasznie mi się podobają, więc podejrzewam, że dokupię sobie niedługo właśnie te kilka dodatkowych rozmiarów. Z takich drutów tutaj mam też w tym etui właśnie też nowelki, ale w mniejszych rozmiarach. Bodajże mam tu trójki i 3,5
i 4 najprawdopodobniej. I mam jeszcze jedne druty, które nie wiem ile mają lat. I to są druty Zinc od Nitpro. I nie cierpię ich. Są zbyt tępe, no bo jak na druty o 2,5 mm, to one są bardzo tępe. Ale to są jedyne druty 2,5 mm, jakie posiadam, a niekiedy są mi potrzebne do wykończeń, chociaż rzadko, ale jednak ostatnio były mi teraz potrzebne, gdy robiłam chustę testową, chusteczkę bardziej. Dla Creabea potrzebowałam na wykończenia drutów 2,5 i te mnie po raz kolejny ratowały, ale powiedziałam sobie koniec, trzeba dokupić druty 2,5 z tych marek, które lubię, których używam, bo te mnie drażnią niesamowicie, ale jestem im bardzo wdzięczna, bo nieraz mi tyłek uratowały. Więc muszę sobie dokupić 2,5, jeśli w ogóle są z Quadsów, ściągu może. Forte 2.0, najukochańsze na świecie. Ale tak, przejdźmy teraz do drutów Koshitsu właśnie. Dalej jest to... o, jak one się nazywają? Shirotake i Koshitsu, a firma? Sinit. Boże. I tak, wyglądają w ten sposób. Mamy dwa rodzaje, kochani. Jak widzicie, moja końcówka jest srebrna, co oznacza, że jest to linia Curve. Poprzednia linia dokręcanych sinitów ma końcówkę złotą, tą tutaj. I wiele osób narzeka, że właśnie w tamtej serii ze złotą skóweczką tutaj następuje haczenie. Jest to jakoś niezbyt dopasowane to łączenie do siebie i następuje haczenie. W tych żadnego haczenia nie ma. Nie wiem, czy to chodzi o dopasowanie, czy może o to, jak jest skonstruowany ten dzióbek tutaj. Nie wiem dokładnie, ale wiele osób narzeka właśnie w tej poprzedniej serii na to. Tutaj tego nie ma, tutaj wszystko idealnie do siebie pasuje. Te Koshitsu w porównaniu do Shirotake są bardziej twarde, to wciąż jest bambus, ale są traktowane troszkę inaczej. Na stronie możecie sobie dokładnie przeczytać, w jaki sposób te są poddane większej obróbce, żeby zwiększyć twardość i wytrzymałość tych drutów niż Shirotake. Mam ich sporo, mam właśnie od rozmiaru 3 do chyba rozmiaru 6,5. Tak, do 6,5. Bo ja bardzo je lubię i też tak samo jak gingerki, korzystam z nich na przykład przy moherach, jedwabiach, przy takich łóżkach, które są bardziej śliskie i metalowe druty nie zawsze mi odpowiadają. Lubię też z nich korzystać w zimie, wieczorami, z tego względu, że jak pracuję na drutach metalowych, a w zimie jest mało światła, więc w większości pracuję przy lampce, mi się światło odbija od tych zasranych drutów. Przepraszam. Ale mnie to tak śmieszy po prostu. No normalnie jak mam lampkę z boku i to mi się odbija w drutach i mi świeci po oczach. No głupia, ja wiem, ale tak mam. Dlatego bardzo lubię na nich wieczorami pracować. Lubię też na nich pracować w lecie, gdy pocą mi się ręce, gdy jest naprawdę gorąco, bo jest dla mnie bardziej komfortowe trzymanie takich drutów. Nie wiem, czy każdy tak ma, ja akurat tak. I korzystam z nich na równi z drutami metalowymi, tylko mówię, to zależy też, co chcę uzyskać, bo na przykład na drutach drewnianych i bambusowych mam troszkę większą próbkę, robię troszkę luźniejsze oczka i też zawsze to biorę pod uwagę. I teraz tak, co dalej mamy? Tutaj mam również, kochani, taką opcję, czyli dalej Adi Novel i Adi Unicorn, ale doczepiane. I tego Wam w ogóle nie polecam, ponieważ łączenie, te kliki nie jest dopracowane. Ono jest świetnie pomyślane, bo zamiast wkręcania jest taki klik, czyli że żyłka, hop i się trzyma, tak? Tyle, że połączenie nie jest dopracowane i niestety haczy się podczas przerabiania, przynajmniej dla mnie nie. I kolejne druty, które też kupiłam sobie z Nitpro na wypróbowanie, to są ich karbonowe. Carbons chyba to są. Chyba tak. No są fajne,
Czasem ich użyję, jak inne moje karbonowe druty są w życiu, a potrzebuję tego, tu mam 3,5, ale bardzo rzadko po nie sięgam, bo owszem, jestem fanem drutów karbonowych i uwaga, spoiler, druty karbonowe są moimi ulubionymi, natomiast to jest zupełnie inna jakość nit pro karbonowych, a ciału karbonowych. Kolejne druty, jakie mam, o, tak, to są, kochani, ciałgu. Mam kilka rozmiarów. Zwykłe, o normalnej, standardowej długości, nie wiem, czy to 11 czy 12, coś w tym guście. Mam ich kilka rozmiarów, używam, lubię, ale nie są to moje ulubione druty, natomiast jak na przykład mam inne w użyciu, to używam tych, albo po prostu dla odmiany, bo mam ochotę na czymś innym poprzerabiać, bo ja tak czasem sobie lubię wymienić i one świetnie mi się zgrywają, na przykład na tym robię body, a rękawy robię na Mindfulach. Bardzo dobre druty, świetnie wyważone, genialnie śliskie, mają też super ostre końcówki, ale nie takie raniące, chyba że jest się popychaczem, jak ja, to wszystko cię rani, ale naprawdę bardzo, bardzo je lubię i są zdecydowanie godne polecenia. Myślę, że wiele dziwiarek używa tych drutów ciałgu, więc bezpiecznie mogę powiedzieć, że są to jedne z lepszych drutów na rynku i zdecydowanie Wam je polecam. Tak jak mówię, no ja ich mam trochę, bo ich używam i też dokupiłam sobie niedawno, nie dokupiłam sobie, ja już dawno temu kupiłam i znalazłam je właśnie w tamtym etui, ale ten tam rok czy 1,5 roku temu one mi tak średnio pasowały, bo jeszcze nie byłam na tyle wprawna, żeby pracować na drutach tak śliskich i te oczka mi po prostu za szybko uciekały, natomiast teraz doceniam fakt, że drut jest śliski i te oczka lecą trochę szybciej. Dobra, za chwilkę do Was wracam, bo dziecko mnie woła. Okej, lecimy dalej. Kolejne druty, zbliżamy się już do końca. Będą dwie ostatnie serie, z których ostatnio korzystam najczęściej. Pierwsza z nich to druty po raz kolejny ciałgu, jednak to są druty kwadratowe, Quartz. To są ich nowe druty, no względnie nowe. Kwadraciaki, widzicie? O, no są super. Są super, dla mnie są zamiennikiem dla drutów Adinovel, choć Adinovel mają też coś w sobie, to karbowanie to jest raz, dwa, one są lżejsze, no bo Adinovel to jest chyba aluminium. Natomiast te mają cudowną, satynową taką powłokę, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Jak widzicie, one się tak nie świecą strasznie. Zobaczcie, jak porównam je do też ciałgu, ale nie wiem, czy będzie to, kamera mi to pokaże, czy nie bardzo. O, ale nie bardzo pokazuje. Musicie uwierzyć mi na słowo. One mniej się świecą, tak? Są bardziej satynowe właśnie niż błyszczące. Bardzo wygodne w trzymaniu, bardzo wygodne w przerabianiu. Super fajne czubki. Ostatnio właśnie polubiłam te takie bardziej w stronę ostrej, mimo że lubię popychać, ale jednak przy warkoczach czy jakichś ażurach to jest zdecydowanie wygodniejsze, jeśli ten czubek jest odrobinę bardziej ostry. Świetnie po nich wszystko sunie, każda włóczka, bo wypróbowałam je naprawdę na wielu, i na bawełnie, i na wełnie, i na alpace, i na moherze i sprawdzają się świetnie w każdej jednej opcji. Genialne. Totalnie genialne druty. Polecam, aczkolwiek niektórzy mogą mieć pewien dyskomfort w trzymaniu ich, ponieważ to jest kwadrat, więc inaczej musimy go złapać, natomiast sam chwyt jest pewniejszy dzięki temu, że właśnie to jest kwadratowe, to nasz kciuk opiera się na płaskiej powierzchni i mamy lepszy taki grip jakby, wiecie, lepiej nam się to trzyma. Tak samo też oczka, gdy się zaciskają, to lepiej zaciskają się na tej formie kwadratowej niż to jest na okrągłej, więc w teorii te druty powinny nam pomóc w uzyskaniu właśnie równiejszych oczek. I tak w rzeczywistości jest w nie wszystkich wypadkach, ale przeważnie tak. Podobnie właśnie działają jak druty Adinovel. Jest to coś innego. Nie jestem jeszcze w stanie powiedzieć Wam, które są lepsze.
Nie powiem Wam, bo nie jestem w stanie zdecydować. Natomiast faktem jest, że po te sięgam częściej. Głównie dlatego, że po pierwsze są to druty wymienne, a ja takie preferuję. Po drugie, mają lepsze żyłki, bo Ciaogu ma dużo lepsze żyłki niż te, które są w nowelach. I to są główne powody, dla których po te sięgam częściej. Natomiast sam drut jako taki, gdyby na przykład nowele były w wersji dokręcanej i gdyby się jeszcze nie odbarwiały na ten dziwny żółtawy kolor, to byłyby na równi. Natomiast te jednak z tych kilku powodów, które wymieniłam, są wyżej od Adinovel. I w tej chwili to jest mój number 2. I number 1, number 1, kochani, niezmiennie od dłuższego czasu to są te druty. To są moje Mercedesy i to są druty również Ciaogu, ale to są druty Forte 2.0 karbonowe. Mój hit, moja miłość, a co najlepsze, z 2 lata temu, chyba 2 lata temu, jak pierwszy raz miałam z nimi styczność, to mówiłam, że są fajne, ale nie do końca. No, taka prawda. Nie polubiłam się z nimi od początku. Wręcz po przerobieniu jednego chyba udziergu, to była bodajże spódnica taka moherowa, czerwona ze wzoru od włóczkomaniaczki. I nie polubiłam się z tymi drutami, absolutnie nie. Później natomiast zrobiłam kolejny, bo ja nigdy nie jest tak, że ja druty, że tak powiem, nie daję im drugiej szansy. Jedyne, którym nie dałam drugiej szansy, to są Adi Mystic, ale to głównie ze względu na ten paskudny dźwięk, który one wydają. Nie mogę, ale przeważnie daję drugą, trzecią szansę. I tak było w wypadku tych. Zrobiłam kolejny udzierg i kolejny, i kolejny, i kolejny. I w pewnym momencie okazało się, że ja używam tylko i wyłącznie tych drutów, żadnych innych. Dokupiłam sobie rozmiary takie, które używam najczęściej, więc w tej chwili mam od rozmiaru 3 do chyba 5,5. Tak, do 5,5, bo to są rozmiary, jakich używam najczęściej i nie będę kupowała większych. Jeśli są 2,5, to sobie kupię, ale nie wiem, czy są. Ja kocham te druty. I uwaga, na tych drutach moje oczka wychodzą równiejsze niż na drutach kwadratowych typu Adinovel i Quartz. Nie wiem dlaczego, nie wiem jak to jest możliwe. Na tych moje oczka wychodzą równiejsze i wychodzą mniejsze. Nie wiem jak to się dzieje, po prostu. Tak te druty na mnie działają. Próbkę na nich zawsze będę miała mniejszą niż na jakichkolwiek innych drutach. Czasem jest to 1 oczko mniej, czasem jest to pół oczka mniej, ale będzie mniejsza, ta próbka będzie równiejsza. Mówię, nie wiem na jakiej zasadzie to działa, ale u mnie tak to działa. One mają też fajnie wygrawerowane tutaj rozmiarki. Też te czubeczki są dość ostre, tak samo jak w Ciaogu, to jest ta sama tak jakby konstrukcja, że tak to nazwę. Denerwuje mnie, że są tu wygrawerowane na tym metalu, a nie na przykład tu. No bo ja nie widzę, tak? No nie widzę, a wieczorem przy świetle sztucznym to już w ogóle nie jestem w stanie odczytać numeru tych wielkości tych drutów, więc na Macajewa najczęściej. Albo telefonem sobie robię, wiecie, zdjęcie i wtedy widzę. No cóż, starość, nie radość. Także kocham te druty. Moje absolutne number 1. Na razie zdania nie zmieniam. To są druty, po które sięgam najczęściej. A jeśli po nie nie sięgam, to akurat mam je w użyciu, albo po prostu mam ochotę na zmianę, bo nawet mohery na nich przerabiam obojętnie, wszystko na nich przerabiam, wszystko pięknie, idealnie mi na nich sunie, ale czasami mam ochotę właśnie na zmianę, na jakiś bambus, na jakieś drewienko, na kwadraciki, tak żeby wszystkie moje druty były używane, bo ja lubię zmiany. Natomiast to są number 1, ukochane moje druty i póki co zdania nie zmienię. Czyli Ciaogu wygrywa, w ogóle tak, Ciaogu i Sinit, ale Ciaogu jest na takim totalnym podium, ponieważ Forte 2.0 to są moje najukochańsze druty. Zaraz po nich, jeśli chodzi o metalowe, może tak to podzielmy, są Quartzy, również od Ciaogu.
Na trzecim miejscu powiedziałabym, że ex aequo są zwykłe ciaogu tylko że na żyłce, z Addi Novel i tak najczęściej ich używam w takiej kolejności, chociaż właśnie tu jest mi ciężko, gdzie by te mindfule wsadzić, tak? Bo kocham mindfule również. Wiecie co? Wsadziłabym je na równi z ciaogu, tymi zwykłymi. Moje mindfule. I też ciężko je porównać, ponieważ ja mam krótką wersję, tu są długie, więc tak naprawdę myślę, że spokojnie kocham je tak samo. I ciaogu te zwykłe, i mindfule te zwykłe. Ciaogu kładcy są odrobinę wyżej, ponieważ jest to coś innego. Są one kwadratowe, więc też te oczka wychodzą faktycznie u mnie trochę równiejsze, ale Porte 2.0 i tak dają mi lepszy efekt. I tak by to wyglądało, jeśli chodzi o druty metalowe. Jeśli chodzi o druty drewniane i tego typu, to na pierwszym miejscu są Sinity, Koshitsu Curve, seria Curve, pamiętajcie, żeby mi później nikt nie mówił, kupiłem i się haczy. Nie, to musi być Curve, nie te zwykłe, jeśli ma się nie haczyć. I również na żyłce stałej Shirotake i oczywiście gingerki od Knit Pro. Gingerki od Knit Pro. I to są, moi drodzy, wszystkie moje druty. I te, które Wam pokazałam, o których troszkę więcej mówiłam, to są druty, na których aktywnie dziergam. I ja nie jestem taką monogamistką, żeby siedzieć z jednymi drutami. Nie, ja muszę zmieniać. Tak samo jak zmieniam projekty i robię kilka na raz, tak samo muszę zmieniać druty, bo w jeden dzień mam ochotę na metal, w inny dzień mam ochotę na drewno, a tu bym chciała, żeby były bardziej podciągnięte oczka, a tu nie i tak dalej i tym podobne. Chciałabym Wam jeszcze powiedzieć o żyłkach, jeśli chodzi o serię Curve od Sinit, to one wyglądają tak i ja jakoś specjalnie ich nie lubię, ale nie mam wyboru. Nie ma zamienników do Sinitów. To są zwykłe nylonowe, dość cienkie, nie przepadam za nimi, natomiast łączenie jest bardzo dobre, nic się tu nie dzieje. One są w dwóch rozmiarach, takie mini i większe. Te są do rozmiarów od 3,5 chyba wyżej, natomiast te mniejsze tam też mam, one są chyba od rozmiaru 3 w dół. Ale ja mam tylko jeden, ale i tak musiałam żyłki dokupić. Nie jestem fanką tych żyłek, tyle Wam powiem. Podejrzewam, że osoby, które może robią na Magic Clubie je lubią, bo one są dość takie cieniutkie i plastyczne, ale to nie jest coś, co ja osobiście lubię. I teraz ciaogu, oczywiście moje ulubione. I teraz tak, mamy kilka. Mamy nylonowe, których nie cierpię. Tak samo takie jak te w Sinitach. No to są zwykłe nylonowe, byle jakie według mnie żyłki. Obrotowe, one są obrotowe, ale ich nie lubię. Nie lubię ich i tyle. No, nie lubię nylonowych, bo one mają pamięć. Ja lubię żyłki bez pamięci. Więc to jest miejsce numer 3. Miejsce numer 2. Srebrne, bez pamięci, moi drodzy. Z obrotową główką, czyli 365. I w przybliżeniu wyglądają, jak telefon się zdecyduje je. O, tak. I to jest, moi drodzy, ala metal pokryty nylonem. To jest bardzo cieniutkie. Bardzo, bardzo cieniutkie i dlatego nie jest to coś, po co sięgam najczęściej. Świetne do jakichś lace i tym podobnych, ażurkowych może, lekkich, moherowych. Natomiast przy większym, grubszym swetrze one są za cienkie. Za cienkie, za delikatne i po prostu coś tu nie gra. Coś tu nie gra. Może jest to moje takie subiektywne odczucie, ale jak ja robię na tych żyłkach sweter, to mam wrażenie, że one mi się zaraz urwą. To może być tylko wrażenie, oczywiście. O, tu mam nawet lekko nadłamane. A nie, i tak nie zobaczcie. Tu może tak. O. Są bardzo fajne, są niezwykle plastyczne, tak? Podejrzewam, że do Magic Cluba, o, ja je sobie tak, i one wracają. Świetne są, ale są za cienkie.
są za cienkie do większych udziergów, a ja raczej takie większe udziergi robię, większe swetry, oversize'y. Używam oczywiście, bo są fajne, ale jednak nie są na podium. Na podium, kochani, są żyłki czerwone, mało instagramowe, jak ja to mówię. One nie są instagramowe, bo one tak. Po pierwsze są czerwone, więc ni PiS, ni Wydra. Nie wiem, co im szczeliło do łba z tą czerwienią. Dobra, nie są obrotowe. Nie są obrotowe. Są grubsze. O, zdecydowanie od tamtych srebrnych. A konstrukcja jest bardzo podobna. W środku jest linka tak jakby z cieniutkich stalowych, takie cieniuteńkie stalowe linki splecione razem i powleczone nylonem. Także po raz kolejny żyłka bez pamięci, czyli nic jej się nie dzieje, tak? Co byście nie robili, to ona się rozprostuje samoistnie. I nie wiem, od czego to zależy, ale tak jak lubię żyłki obrotowe, tak w tych żyłkach w ogóle nie przeszkadza mi, że one nie są obrotowe. Powiem Wam, że ja nie wiedziałam nawet, że one nie są obrotowe. Używałam ich bardzo długo i gdzieś tam na jakimś vlogu właśnie ktoś mówił o tych żyłkach, że szkoda, że one nie są obrotowe. Ale jak? Przecież ja cały czas na nich robię i robi mi się dokładnie tak samo jak na obrotowych, więc jak nie obrotowe? Wzięłam, sprawdziłam, no one nie są obrotowe, no za cholerę nie są obrotowe, a mimo to dzierga się na nich cudownie, tak samo fajnie jak na wszystkich obrotowych, więc to są, kochani, moje number one żyłki. Firma Ciaogu po raz kolejny, więc myślę, że oni powinni mnie zasponsorować. Ale nie, taka jest prawda. Wszystkie te druty kupiłam sobie sama, od razu mówię. Nigdy nie dostałam żadnych drutów w ramach jakiejś tam promocji, współpracy i tak dalej. Ja to wszystko kupiłam sama, a było tego 2 razy więcej, bo ja wypróbowywałam zawsze druty, ale to już jest dawno sprzedane. Zostały ze mną te, które faktycznie są mi potrzebne. Czy to do używania, czy to do samolotu. Także, moi drodzy, firma Ciaogu w moim wypadku jest najlepszą firmą, jeśli chodzi o druty. Nie jest to firma tania, ale ja tu podchodzę do tego tak, że za jakość trzeba zapłacić. W tym wypadku tak to jest, tak to działa u mnie. Ja na tych drutach pracuję bardzo dużo, bardzo często, nie dzieje mi się z nimi nic, nie farbują, nie odpryskują, nie ściera się absolutnie nic z nich. Żyłki są bardzo dobrej jakości, szczególnie te czerwone, zaraz po nich są srebrne, nylonowych tych w ogóle nie polecam. Firma, która wygrywa u mnie szczególnie druty Ciaogu Forte w połączeniu z czerwoną żyłką Ideolo. Zaraz potem kładcy, zwykłe Ciaogu na równi z Nitpro Mindfulami, dalej Adi Novel. Tego używam na co dzień. Natomiast druty drewniane i bambusowe to jest Sinit Koshitsu, KF i Nitpro Ginger. To jest to. To są moje druty. Wersja aktualna, to co robię teraz, na czym teraz pracuję i co wybieram najczęściej. Mam nadzieję, że film się spodobał i że usatysfakcjonowałam te z Was, którzy chcieli taki filmik u mnie na kanale zobaczyć. Myślę, że za rok, 2 powtórzymy ten filmik i zobaczymy, co się wtedy zmieni. Sama bardzo chętnie zobaczę, jak to będzie na przykład za 2 lata. Czy nadal te same druty będą w czołówce, czy może całkowicie się to zmieni. Koniecznie powiedzcie mi w komentarzach, jak to jest u Was, jakie druty są Waszymi ulubionymi i dlaczego, oraz czy Wam się to zmienia na przestrzeni czasu, czy to tylko tak u mnie, bo u mnie, jak widzicie, się zmienia. Także czekam na Was w komentarzach. Do zobaczenia. Miłego dnia.